Wystartowaliśmy z lotniska w Berlinie. Nasza podróż do Varadero potrwa 11 godzin 20 minut. Po 12 godzinach lotu z Berlina dotarliśmy do Varadero, miejscowości, która specjalizuje się w kombinatach hotelowych. Takie kombinaty hotelowe to maszynki do wyciskania dewiz z turystów. Kiedy tu przyjedziemy, zostaniemy w pełni zaspokojeni. Nie będziemy musieli w ogóle ruszać się stąd, żeby spędzić nasze wakacje. To, co przeciętny turysta zobaczy w tym miejscu, nie jest prawdziwym życiem na Kubie. Żeby zobaczyć to prawdziwe życie, trzeba się ruszyć ze swojego hotelu. Za tym mostem jest początek bajkowego świata, o którym marzą wszyscy Kubańczycy, czyli Varadero. Są tam luksusowe dla nich hotele. Dla nas może trochę mniej, ponieważ 4 gwiazdki tutaj, a 4 gwiazdki w Europie to jest kolosalna różnica. A w tym kierunku jest prawdziwa Kuba, którą właśnie idziemy oglądać. Żeby ją zobaczyć, trzeba przekroczyć ten most, wziąć auto, stop i pojechać dalej. Zdecydowanie lepiej na wycieczkę wybrać się starym automobilem niż hotelowym, klimatyzowanym autobusem. Spacerujemy po uliczkach Matanzas. Jest bezpiecznie. Zaczepiają nas ludzie i chcą się przywitać, podać rękę, więc nie obawiajmy się podać im tej ręki, będą się z tego bardzo cieszyć. Okazuje się, że większość tych domów nie ma kanalizacji, nie ma bieżącej wody. To, co się myje, leci na ulicę, tak jak tam. Z tej wybudowanej przez Hiszpanów twierdzy rozpościera się majestatyczny widok na całą Hawanę. Kuba to niezwykły miks kulturowy.
Rdzenni mieszkańcy Kuby zostali zdziesiątkowani przez choroby zawleczone przez Hiszpanów, którzy podbili tą wyspę. Następnie przywieźli oni dużą grupę Nigeryjczyków, którzy pracowali na plantacjach trzciny cukrowej, a jeszcze dodatkowo w XIX wieku przybyli na wyspę Chińczycy. Zatem wszystkie te trzy nacje wymieszały się w niezwykły sposób, tworząc niesamowitą kulturę. A oto dowód na obecność Chińczyków na Kubie. Ta brama wiedzie do chińskiej dzielnicy w Hawanie. Spacerując po ulicach Hawany musimy uważać na to, co mamy nad głową, bo części tych starych, rozwalających się kamienic mogą nam spaść na głowę w każdej chwili. Jak to jest z tymi dwiema walutami? Kubańczycy zarabiają w peso kubańskim i mogą za to kupować rzeczy w takich sklepach jak ten. Tutaj można dostać ryż, fasolę, pastę do zębów, mydło. Sklep wielobranżowy w centrum Hawany. Wygląda, jakbyśmy się cofnęli w czasie do lat 80. Dokładnie te same półki, asortyment też podobny. To jest prawdziwa podróż w czasie. To miejsce jest miejscem, w którym Hawańczycy spędzają swój wolny czas, piją piwo. Niesamowity efekt. Pachnie jak w piwiarni, którą pamiętam z dzieciństwa, w której przesiadywał mój dziadek. Tak wygląda prawdziwe oblicze Hawany, tak żyją mieszkańcy tego miasta. Tam jest targowisko, tutaj są super auta. A żeby się dowiedzieć więcej o tym życiu, wystarczy zagadać kogokolwiek na ulicy. Usłyszymy ciekawsze historie, fascynujące wręcz. O tym, że 14-letnie dzieci przez 3 lata chodzą do pracy przed szkołą. O tym, że służba wojskowa trwa 3 lata. O tym, że mało kto ma internet. Mało kto wie, co to jest internet, a w domach to już nikt go nie ma. Ludziom tu mieszkającym można, a nawet trzeba pomóc. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy przed wyjazdem przeglądnąć zawartość naszej szafy i wybrać te ubrania, które dłużej nam są niepotrzebne. I potem rozdać je ludziom na ulicy. Okażą nam niesamowitą wdzięczność. To samo jeśli chodzi o kosmetyki. Przykładowo, szampon do włosów kosztuje tutaj tyle, ile Kubańczyk zarabia w ciągu jednego dnia swojej pracy. Zatem jeżeli będziemy spać w hotelu, wystarczy zabrać kosmetyki, które się tam znajdują i rozdać je ludziom na ulicy. Młodzi ludzie marzą o ucieczce z tego kraju, z tej wyspy. Ludzie, z którymi rozmawiałem, często mówili, że czują się jak w więzieniu. Nie mogą podróżować. Chcieliby uciec gdziekolwiek. Do Afryki, do Rosji, ale nie do Ameryki. Przeciętny pracownik zarabia 30 peso przeliczalnych, czyli 120 zł miesięcznie. Emerytura wynosi 40 zł. A stypendium dla studenta 3 peso przeliczalne, czyli 12 zł miesięcznie. No i przyszła pora na kubańską kawę mocną,
Coś podobnego do włoskiego espresso, ale trochę inny smak. Tu sol revolucionario te conduce a nueva empresa. No i mamy teraz okazję spróbować prawdziwego kubańskiego jedzenia, nie tego, co podają w restauracjach w Varadero. Mamy tutaj banany, kurczaka i ryż z fasolą. Spacerując po uliczkach tego miasta, cofnąłem się w czasie jakieś 50 lat do tyłu. W tą podróż wstecz zabrały mnie stare samochody, przepiękne fasady budynków, a także ta restauracja, a właściwie restauracyjka, nazywa się El Horno, co oznacza grill po prostu. Jedzenie było bardzo smaczne, dużo ciekawsze niż w hotelach. Ludzie, z którymi rozmawiałem, nie chcą wystąpić przed kamerą, obawiają się represji, które mogą ich spotkać. Bo za wygłaszanie niepochlebnych opinii o panującym tutaj reżimie w najlepszym wypadku grozi im utrata pracy. A praca jest dla nich najcenniejszym dobrem, które posiadają. Jak powiadają, na Kubie tylko muzyka jest wolna i nikt im nie może jej zabrać.